Witam serdecznie, gorąco. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Voila, proszę bardzo. Ostatnie zapowiedzi polskiej firmy IBG Models są już u nas w sklepie. Mamy pełen zestaw żywicznych dodatków drukowanych w 3D do modeli PZL-P i uwaga, są to PZL-P11F, pilot jest również PZL-P24 ABCE. Mamy również zestaw do PZL-a P24 FG, jak i również tutaj mamy specjalny właśnie fotel dla pilota. To jest drugi zestaw fotelu dla PZL P24 ABCG. I czyli tak, tu mamy PZL P11F, a tu mamy PZL P11G ABC. I posłuchajcie, to są wszystko wersje eksportowe. Tak samo tutaj mamy na przykład, proszę bardzo, zestaw specjalny radiatorów, jak i również tuby Venturiego do PZL P24 ABCD. Jest to, zaraz zobaczymy wszystko dokładnie jak w środku wygląda. Powiem wam, że nie widziałem jeszcze poza renderami prezentowanymi przez IBG tych zestawów. W każdym razie wszystko w wersje eksportowe poza pilotem. Pilot jest Polakiem rodowitym i zaraz do niego przejdziemy. I zaczniemy od zestawu o numerze 72U011. Oczywiście wszystko wykonane jest pod PZL P Puławszczaki od firmy IBG w skali 1,72. I otwieram pudełeczko właśnie, pierwszy zestaw z fotelem. Oj, teraz wyjmij to z tej torebeczki, bądź mądry i pisz wiersza. Tu by się przydała jakaś pensetka. Maleństwo to jest, ale proszę bardzo, tak prezentuje się fotel wydrukowany w 3D do PZL-a od IBG w skali 1,72. Jest wykonany naprawdę perfekcyjnie. Tak prezentujesz. Bardzo ładne ma to tapicerowany zagłówek. Jest rewelacyjnie zrobiony. Chowamy fotelik i teraz bierzemy na warsztat użytkownika fotelu. Foteli do PZL-i, ale niestety pan Janek nie będzie tutaj ekspertem i nie będzie nikomu nic podpowiadał, który z foteli jest najwygodniejszy. Pan Janek wyskoczył, proszę bardzo. No powiem wam, robi wrażenie. Tak prezentuje się pan Janek. Pilot polskich myśliwców w skali 1,72. Wydruk 3D. O Holender, naprawdę super wygląda. Tutaj jak weźmiemy sobie, to zwrócicie uwagę, że z tyłu ma pięknie, jest ten mundur wyrzeźbiony, jest super zrobione wszystko i tak samo widzimy, posłuchajcie, spadochron, na którym pilot siedział. Teraz rozumiecie, dlaczego nie było tapicerki na siedzisku fotela pilota. Rewelacyjny pilot jest. I to jest zestaw, który znajduje się, teraz pokażę wam jeszcze, to jest zestaw 72U018. Jestem niesamowicie zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony, naprawdę bardzo wysoka jakość tej figurki jest. I zaglądamy do zestawu 72U023. I tutaj mamy właśnie radiatory, jak i również tubę Venturiego. Mam nadzieję, że zapamiętam. Venturi.
Zawsze mówię, no wiesz, ta tubka z boku. Co tutaj mamy? No i to, aha, tutaj mamy w ten sposób zapakowane. To będą maleństwa, powiem wam. Haha, zwróćcie uwagę. Mamy dwa radiatory. Pamiętacie, jak pokazywałem wam PZL-a z dwoma radiatorami? Jeden, proszę zajrzyjcie do unboxingów poświęconych PZL P24 i zobaczycie, tylko mówię o eksportowych wersjach i zobaczycie, jak to prezentuje się właśnie tam. A zapewne widzicie, po środku jest taka trąbka. To jest ta właśnie tuba. Perfekcyjnie to wygląda. Nawet w swoich okularkach, tutaj z daleka, nad kamerą siedzę, powiem wam, no mam gdzieś 15 cm, no i widzę dopiero faktycznie, drogie IBG, wow, super pomysł, naprawdę, tylko jedna rzecz, z tego co pamiętam, niektóre radiatory są już na stałe. A i posłuchajcie, tu mamy, proszę bardzo, o co chodzi, bo są radiatory na modelu. I czy IBG pokazało nam, jak wykasować. Tak, czyli mamy na przykład na PZL-u właśnie plastikowy radiator, no, który no, przy tym wypada bardzo blado, ale jest. Czyli po prostu kasujemy tamten. Tutaj zresztą mamy wytnij. No, trzeba uważać, żeby nie uszkodzić, powiedzmy, powierzchni, tak, i wklejamy sobie ten. No i to samo tutaj właśnie. Z jednej, z drugiej strony i tak samo, bo mamy właśnie obustronnie, zaraz zobaczycie, ale są też pewne modele, które mają jeden obok drugiego. Zapraszam do unboxingów poświęconym PZL-om Puławszczakom od IBG na kanale. Nawet ostatnio właśnie będę o tym mówił w unboxingu poświęconym rumuńskiemu, w poniedziałek będzie, rumuńskiej wersji eksportowej PZL P24. I to był zestaw 0,23. Teraz uwaga, mamy zestaw 0,24. Taki podobny zestaw, tylko że tu mamy wersję F i G, a tu mieliśmy BCE. I mam nadzieję, że tutaj też zauważycie to na instrukcji, o czym mówię i będę mówił dalej w kolejnym unboxingu. Że gdyby IBG zrobiło od razu luzem po prostu te naklejane elementy, a nie już w kadłubie zrobione razem z kadłubem, no to by było dużo, dużo prościej. Ale posłuchajcie, wszyscy jesteśmy mądrzy już później i tacy jesteśmy doradcy. O właśnie. Tu mamy wersję, nie wiem, czy to jest po pewnej stronie zrobione, aż zerknę później. Tak prezentuje się instrukcja. Mamy wykasować właśnie te radiatory i powiem wam, pójdę po PZL-a, muszę coś sprawdzić. Nie będę pokazywał wam całego unboxingu, ale właśnie tu mamy PZL-a, z jednej strony ma radiator i to musimy usunąć, wklejać ten, i w kadłubie mamy kolejny tutaj z tej strony, tak? A kolejne, czyli z dobrej strony jest zrobione. Ja miałem wątpliwości, które właśnie rozwiałem. I właśnie to samo. Tu mamy drugi kadłub i tu mamy jeden, drugi radiator. I one właśnie różnią się wielkością, te radiatory. Dlatego jest kolejny zestaw. I to usuwamy. I proszę bardzo, teraz sobie oglądamy. Ja usunę teraz to. Oglądamy sobie. Widzimy dwie wielkości radiatorów. A w środku jest ta właśnie tuba. Dobrze, że nie YouTube'a. Bardzo ładnie jest wykonany, powiem wam. Super. I zostało nam jeszcze jedno opakowanie, jedno pudełeczko.
tak ja nazywam to Black Box, serię właśnie IBG tych dodatków różnych. Fajnie to się prezentuje, bardzo ładne są te pudełka. Pamiętajcie, że w zestawie IBG również wydało elementy do Focke-Wulfów, jak i również maski. I tutaj mamy zestaw 72, 0,25 i mamy fotelik do wersji BCG. Czyli na przykład do jutro prezentowanego PZL-a bułgarskiego. Jutro macie unboxing z PZL-em bułgarskim. Jutro lub pojutrze. Instrukcja. O, jest instrukcja, posłuchajcie. Przeoczyłem ją. Co tu mamy w instrukcji? No to co? Proszę bardzo, mamy. Cyk, wycinamy to, wycinamy tamto. Nie wiem, co to jest to Q. Aha, okej, dobra. To tutaj wywalamy to, dajemy w ten sposób. Już widzicie, o co biega. I wklejamy, proszę bardzo. Oto ten fotelik. No powiem wam, fajna też ta pizzera. I zwróćcie uwagę, mnie się to osobiście, powiem wam, nie podoba, że tu są też pasy od razu z zagłówka wychodzą, z poduszki w zagłówku, a przecież mamy też pasy fototrawione i wolałbym, żeby właśnie tutaj, jeżeli ktoś na przykład zakupi sobie figurkę do wewnątrz, no to trochę lipa z tymi pasami, będzie musiał je usunąć. Więc drogie IBG, jeżeli dajecie pasy w blaszce fototrawionej, myślę, że tutaj robienie pasów do po prostu tego fotela troszeczkę mija się z celem. Ja akurat mam właśnie dwóch pilotów, którzy właśnie siedzą. Może wkrótce będą w sprzedaży właśnie do modeli PZL-ów, do PZL-i. I zobaczymy, ja sobie przymierzę właśnie, jak tu pasuje, czy trzeba te po prostu lepiej albo na figurce, żeby były pasy, albo z blaszki fototrawionej. Tego typu fotelik i tak będzie zakupował modelarz już zaawansowany. Ja jako na przykład domowy sklejacz, powiedzmy, który no sklejam sobie weekendowo, tak, jakieś modele, to trochę bym się tutaj miał obawy. Mógłby, że uszkodzę tego typu element. No to są już zestawy, tu nie ma co ukrywać. Takie zestawy są raczej dla modelarza, który no już ma za sobą kilka ładnych modeli, gdzie użył właśnie tego typu produktów. Dobra, moi mili. Żegnamy się z panem Janem, żegnamy się z dodatkami. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego oglądania. Lajkujcie, subujcie. W opisie macie również linki do wszystkich produktów IBG, właśnie dodatków do modeli samolotów 7.2. Trzymajcie się, cześć.